Witam wszystkich. Ja jestem Mateusz Kamiński, ale ważniejszy jest mój dzisiejszy gość, moja gościuwa Aleksandra Ola Wesołowska, asystentka zarządu. Zgadza się. Bardzo mi miło Cię powitać tutaj w naszym skromnym studiu u Ciebie. Wszystko się zgadza, tak. Jesteśmy u nas. Powiedz mi tak przy okazji, no bo rozmowę mamy przy kawie, że to jest jakiś taki mit, czy jeszcze się zajmujesz jako ta asystentka zarządu i czasami zdarzy Ci się też przygotować kawę? Nie ukrywam, jak najbardziej, bardzo lubię. Sama skorzystam, także jak najbardziej doświadczenie baristyczne jest również potrzebne. Czyli jest to jakaś kompetencja, której poszukują zawsze na tym stanowisku? Oczywiście. Żeby nie rozlać kawy, to wbrew pozorom nie jest tak łatwo. Dobrze, ale jakby rozmowa dalej nie będzie na temat kawy, Jasne. To normalne. Poruszamy te tematy zarządu, tematy firmy, w końcu w Exact Systems. Na czym polegają Twoje obowiązki? Te codzienne, ale też i obowiązki, które jakby czasami mogą wykraczać ponad Twoje stanowisko. Wiesz co, nazywam to trochę mydło i powidło z racji tego, że zaczynamy tak naprawdę na takiej codziennej obsłudze biura i na tym, żeby wszystkim naszym pracownikom po prostu żyło się lepiej i łatwiej, żeby żadna drukarka nie umarła, nie zabrakło papieru, nie wiem, herbaty, cokolwiek tak naprawdę, żeby to wszystko fajnie funkcjonowało tak realnie. Wspieram również naszego prezesa w jakichś tam jego codziennych działaniach, prywatnych działaniach, więc ten zakres obowiązków w zależności od fantazji jest różny. Plus wchodzą troszkę w tematy marketingowe, dlatego nasze drogi się również przecierają na co dzień. Organizuję eventy, wspomagam również Wasz dział w organizacji tego typu zadań, plus zajmuję się komunikacją z naszymi zagranicznymi spółkami w takich właśnie marketingowych tematach na temat tego, co u nich się dzieje, przekazywanie dalszych informacji i żeby ten przepływ gadżetów marketingowych również był na stałym poziomie. Powiem Ci tak. Pytanie było proste, ale ilość tematów, które tutaj mi powiedziałaś, jest już tak wybuchowy i wystrzałowy, że ja nie wiem, o co teraz pytać dosłownie. To jest aż tyle różnych dróg. Więc skupmy się na razie na tym początku, o którym wspomniałaś, czyli bliska współpraca z prezesem. Mowa tutaj o naszym szanownym prezesie Pawle Gosie oczywiście. Pawle Gosie, dokładnie. Czyli w jaki sposób Paweł czasami wymaga Twojej pomocy, jakby w jakich kwestiach możesz mu pomóc najbardziej? Wiesz co, no tak naprawdę, żeby on mógł się skupić na takim głównym zadaniu, które ma przed sobą, a ja kolokwialnie to ujmując, jakby ogarniam wszystkie tematy dookoła, czyli mamy spotkanie, no to musimy mieć catering, wszystko musi być przygotowane, sala musi być wysprzątana i gotowa do działania, nie może być takiej sytuacji, że nie wiem, nie ma prądu albo coś się popsuło, a przychodzą ludzie. No, nie możemy w ten sposób funkcjonować, więc to są takie około tematy spotkaniowe. No i oczywiście gdzieś tam inne rzeczy typu faktury, wyjazdy, delegacje, także wszystko, co tyczy się z takim typowym biurowym życiem na co dzień. Czyli asystentka, tak nomen omen, tak naprawdę sekretarka, nomen omen, prawa ręka. Jak to nazwiesz? To jest dosłownie, no, może obowiązków tak na dobrą sprawę. No, zakres jest szeroki, wolumen różny. Może to na tej zasadzie. Bo wiadomo, jak się wymienia te wszystkie rzeczy, to faktycznie wow, super i w ogóle, ale ja nie mam tutaj 35 osób na co dzień na spotkaniach biznesowych, więc wiadomo, że jakby ten przepływ jest różny. No to dobrze, że możesz nad wszystkim zapanować. Bo Staram się. Albo się starasz, ale jak najbardziej widać też, że masz dopięte wszystko na ostatni guzik. Naprawdę. A dobra, kolejne sprawy, o które poruszyłaś jeszcze z Twoich obowiązków, bo rozpoczęłaś od wsparcia zarządu, a skończyłaś na gadżetach i współpracy z działem marketingu i komunikacji. Co jeszcze pomiędzy wymieniłaś, nad czym warto by się też skupić, żeby troszeczkę o tym opowiedzieć? Wiesz co, jestem mega dumna z tego, że dostałam projekt już tak naprawdę na początku, jak zaczęłam współpracę z Exactem i zajmuję się organizacją imprezy zwanej Summitem dla naszego wyższego managementu. Jestem mega dumna z tego projektu z racji tego, że to jest, w tym roku było to ponad 120 osób. Oczywiście w współpracy z działem marketingu, ale jakby taką pieczę stałą miałam ja w pierwszym roku
również, więc uważam, że to jest mega, mega ciekawy i fajny projekt, który miałam okazję przeprowadzić. Okej, dobrze. A więc jeżeli jesteśmy przy eventach, planowanie eventów to jedno. Na bank. Planowanie eventów to jedno, ale realizacja eventów również jesteś obecna na każdym z tych wydarzeń. Więc jak Twoje obowiązki zmieniają się z tych planujących na te wykonawcze? Co takiego jeszcze robisz podczas samych spotkań? Z reguły tak naprawdę jestem na front desku z racji tego, że na co dzień jakby też jestem pierwszą osobą, z którą wszyscy mają kontakt u nas. To tak samo dzieje się również na eventach, tak samo na Moto Idei, tak samo na summicie. Zawsze jestem na początku tak, żeby wszyscy mogli podejść, zapytać się, jeżeli czegoś potrzebują. Rozdawanie jakichś gadżetów, czy właśnie jakieś wewnętrzne problemy z hotelem, nie wiem, problem z pokojem, problem z tym, żeby gdzieś dojechać. Takie małe gaszenie pożarów na bieżąco, bo tak naprawdę sam event płynie we współpracy oczywiście z Wami, za to jestem zawsze bardzo wdzięczna. Natomiast jakieś takie drobniejsze rzeczy, które w żaden sposób nie wpływają na sam event, no to wtedy są już bezpośrednio po mojej stronie, żebyśmy już więcej osób nie angażowali do tego niepotrzebnie. Czyli skracamy cały proces, upraszczamy proces, rozwiązujemy problem, zanim się pojawią. Dokładnie. Okej. Staram się sobie jeszcze trochę przypomnieć, właśnie wycyrklować, o czym jeszcze wspomniałeś. Mówię, jakby wielki szacun, jeszcze raz to powiem, bo to było całe mnóstwo tych kwestii, w których Twoje wpływy są widoczne. Współpraca z działami. Zgadza się. W dużym stopniu. Jak można usprawnić ten proces? Czy masz swoje jakby wczesne założenia od razu? Jak musisz coś załatwić, to szukasz konkretnych osób, czy starasz się też wytworzyć nową sieć kontaktów? Bo budowanie jakby wzajemnej relacji na Twoim stanowisku jest bardzo ważne w przypadku poszczególnych osób w każdym dziale. Wiesz co, ja głównie stawiam na jasną komunikację. Jakby tutaj u nas w biurze nie ma z tym problemu, bo ja po prostu podejdę, zapukam do drzwi, jeżeli czegoś potrzebuję, więc to jest super. Natomiast tutaj odniosę się też do tych doświadczeń eventowych. Dzięki temu, że spędziłam więcej czasu i miałam dużo większy kontakt z menadżerami zespółek, to oni mnie kojarzą, wiedzą, kim jestem i ja też jestem dumna z tego, że po roku czy po dwóch jestem w stanie rozpoznać 20, 30, 50 osób i wymienić je z nazwiska i z uśmiechem na twarzy wydać im identyfikator, bo wiem, kto do mnie podszedł. Więc takie budowanie kontaktów jest naprawdę mega istotne, uważam, bo oni potem też wiedzą, z czym do mnie wrócić i podejdą do mnie i będą wiedzieli, kim jestem i to jest super. Takie budowanie twarzoksiążki, tak? Troszkę na tej zasadzie. Okej. Więc co jeszcze takiego w Twojej pracy jakby jest elementem kluczowym? Co na przykład poprawiłaś dzięki temu, że pracujesz na obecnym stanowisku, masz swoje doświadczenie, może zauważyłaś w samej sobie jakąś zmianę na przykład? Wiesz co, wydaje mi się, że dokładność, ale to jest głównie ze względu na to, że po prostu jakby zarządzam, to jest dużo powiedziane, natomiast no, troszkę sprawuję pieczę nad mniejszą ilością osób niż zwykle to robiłam, więc mam więcej czasu na jakieś takie bardziej precyzyjne działanie i popełnienie mniejszej ilości błędów. Czyli idzie to wyrobić według doświadczenia po prostu. Wydaje mi się, że tak, że pewne gdzieś tam poprzednie doświadczenia przekładają się na nową rzeczywistość i to, w jakich warunkach pracuję i po prostu staram się to zaadaptować pod obecne warunki, żeby gdzieś tam usprawnić wewnętrzne procesy u siebie. Bardzo miło mi się z Tobą rozmawiało. Jeszcze raz Ola Wesołowska, asystentka zarządu. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję.